Cofnijmy się może do kwietnia 2005 roku, bo to już minęło paręnaście lat i wiele, a może i większość osób surfujących po internecie tamtych czasów nie pamięta. A to był czas bardzo ważny dla Polski i bardzo głęboko przeżywany. Spójrzmy na gazety, na tytuły gazet po śmierci Jana Pawła. Rzeczpospolita, Żegnaj Ojcze. Super Ekspres, ten sam tytuł, chociaż inne zdjęcie. Strona tytułowa, Żegnaj Ojcze. Gazeta Wyborcza, Żegnamy naszego papieża. Fakt. Nawet nie dał tytułu, tylko tą czerń i postać Jana Pawła. Specjalny dodatek Gazety Wyborczej, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, dodrukowany. Nawet przegląd sportowy, który właśnie jednak to nie jest jego tematyka, ale całą stronę i pierwszą poświęca Janowi Pawłowi i temu, że od nas odszedł. Newsweek. Szukałem was, teraz przyszliście do mnie. Wprost. Nawet nie ma napisu, ale też takie wielkie, rozkładane zdjęcie na początku i transmisja i opis pogrzebu, jakiego świat nie widział. Specjalne wydanie Newsweeka. Żegnamy. Silniejsi, dumni, bogatsi duchem. I jeszcze jeden dodatek Newsweeka. Jan Paweł II Wielki. I dodatek Gazety Wyborczej po pogrzebie. Santo subito. Natychmiast święty. Widać, że cała Polska i bardzo różne media i wszyscyśmy głęboko przeżywali to doświadczenie. No i trzeba się jakoś zapytać, skąd się wzięło, że teraz to doświadczenie już nie jest takie mocne. Bo przecież to nie tylko doświadczenie polskie. Ja zacytuję dwóch wybitnych komentatorów niemieckich. Der Spiegla, który tak pisała, a pamiętajmy, że to nie jest pismo, broń Boże, katolickie, ogólne i to w kraju, który ma tradycję protestancką mocną. Tak kończy się artykuł w Szpiglu Matiasa Matuska. Ten chłopak z Polski przeszedł swoją drogę imponująco, bez zachwiania. Za jego lwią odwagę i miłość, za wszystkie batalie i bezkompromisowość, które uchroniły wiarę od trywializacji i pozostawiły spuściznę dla Kościoła, jesteśmy winni mu wdzięczność. Jeszcze ważniejsza postać, bo prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker tak mówił w wywiadzie dla Wyborczej. I przypominam sobie żadnej tak wielkiej osobowości, która osiągnęłaby takie efekty swego działania i tak ogromny rozgłos na świecie. Naturalnie, że łączyło się to z głęboką wiarą Jana Pawła, ale jego znaczenie wybiegało daleko poza granice Kościoła rzymskokatolickiego. Weizsäcker był ewangelikiem. I dalej mówił. Nikt wcześniej nie angażował się tak niestrudzenie i skutecznie w przezwyciężanie podziałów na rzecz wolności człowieka i pokoju na świecie. Polacy mają wszelkie podstawy do dumy z rodaka, który wydatnie przyczynił się do wzrostu szacunku i ich znaczenia w świecie. Rytm jego serca wyznaczał jego kroki, a jego kroki charakteryzowało ogromne serce. I nic nie jest w stanie przyćmić zdobytej przez niego popularności. Tak to wyglądało paręnaście lat temu. Czy nic nie jest w stanie zdobytej przez niego popularności? No, gdy dziś człowiek zajrzy do internetu, gdy zajrzy do polskich mediów, raczej spotka się z różnego typu insynuacjami, raczej z różnego typu dwuznacznościami, oskarżeniami o jakąś hipokryzję, dwuznaczność. Zapomina się, jak to wyglądało wtedy. Zapomina się i nowej generacji stara się przekazać jakby inną opowieść o Janie Pawle. Nieprawdziwą opowieść o Janie Pawle. Skąd się bierze to? Można się zastanowić, że tak różnie dziś mówi się o Janie Pawle, takim oderwaniu od jego pontyfikatu i tego, co przeżywaliśmy zaraz po jego śmierci. Cały świat przeżywał zaraz po jego śmierci. No myślę, część tego płynie z niezrozumienia jego pontyfikatu i warto komentować, warto wgryźć się, wczytać, bo jego nauczanie nie było proste, ale było głębokie i jest bardzo aktualne.
mogę na wielu przykładach dowodzić tej tezy, że ono dzisiaj może być wielkim przewodnikiem, także dla niewierzących, ale zwłaszcza dla wierzących i w szczególności dla Polaków, bo bardzo wiele uwagi poświęcił człowiek, który stąd wyrósł i wielki polski patriota. Ale część, myślę, że płynie też z pewnej niechęci, że to jest jednak nadal autorytet spajający szerszy horyzont, który nadal żyje głęboko i porusza wielu Polaków ponad podziałami, ponad dzisiejszymi podziałami. I to dla tych, którzy podziałów chcą, jest trochę niedobre. I dla tych, którzy właśnie chcą ten autorytet jednak obniżyć, to jest pewna smutna kampania. I dlatego chciałbym w tych następnych odcinkach więcej o tym pomówić, o problemach z tym pontyfikatem i pokazać, że metoda fake newsów jest złą metodą, że nie opisuje tego, jaki był ten pontyfikat. Taką istotę tego problemu ujął wybitny Włoch, zmarły w lipcu 2019 roku, taki przywódca duchowy lewicy włoskiej, który był ateistą i który był w młodości komunistą, a radykalnym lewicowcem przez całe swoje życie i właśnie jako człowiek niewierzący, zdeklarowany, mocno niewierzący i jako taki duchowy przywódca lewicy był też komentatorem sceny politycznej. To wybitny reżyser i autor wielu sztuk teatralnych i wielu książek, Andrea Camilleri. I tak mówił dla Gazety Wyborczej jeszcze parę tygodni przed śmiercią papieża. Ten papież po raz pierwszy od wielu lat pokazuje, czym jesteśmy naprawdę, czym jest człowiek. Proszę pamiętać, że mówię to jako człowiek niewierzący, ale jako człowiek. Jeżeli nawet był moim ideologicznym przeciwnikiem, to dziś budzi mój najwyższy szacunek. Nigdy nie był dwuznaczny. Zawsze mówił, co jest dobre, a co złe. Nie dementował swoich słów, nie pozostawiał wątpliwości i niedomówień. I tak jest do dzisiaj. Jego największą tragedią jest być może to, że przyszło mu żyć w epoce, kiedy jest gigantem wśród karłów.